jak robótka. No i idzie. Od rolnika, przez mechanika, przez kombinatora, skończywszy na budowlańcu. Na operatora. Na operatora. Tak. Wszystkiego Ale po trochu. Powiem tak, chyba te cacko sprawia Ci najwięcej No przyjemności. to już wszystko może zrobić. Ja Ci powiem, patrzę po facjacie. Ogólnie tylko trzeba się wprawić, bo każda koparka ma swoją czułość. Ja to zauważyłem już kilkakrotnie, robiąc różnymi sprzętami. To trzeba takiej godziny, dwóch na adaptację się z maszyną. Bo tych funkcji, trzeba przyznać, jest dość sporo, nie? Ogólnie funkcja jako funkcja w każdej kooperacji jest taka sama, tylko że czułość tego wszystkiego, nie? Ale wiesz, tutaj ten wysięgnik, nie? To ramię, bo do góry, na dół, na prawo, na lewo. Cała koparka dookoła się może obracać, nie? Wokół własnej jest osi. Multum Jest tego. multum. Do tego ta łyżka skarpówka też jeszcze może się przychylać. Tak, ona może się przychylać w prawo lub lewo. Tak, więc w zależności od potrzeb. I ten kąt przedsiębiorczy Podsebieżna. Przedsiębiernościowa. Tak. To jakoś tam wytniesz, nie? To się nie wytnie. To się nie wytnie. Kurde. Tego się nie wytnie. Koparki Lowol. Klucz do sukcesu. Mniejszy rozmiar, większe możliwości. Nie, ale ta multifunkcyjność jest, słuchaj, niesamowita. Tak. Ja powtórzę, na różnych sprzętach żeśmy przez ostatnie kilka dni pracowali, ale chyba żadne urządzenie, żadna maszyna nie sprawiała Ci tyle frajdy. Nie, bo tutaj jest, oprócz tego, że jest jazda, jest kopanie. Jazda bez trzymanki. Tak, jest obrót do własnej osi dookoła 360 stopni i możemy zrobić dosłownie wszystko, to co sobie Ja powiem tak, nie? tutaj łyżka, skarpówka, robimy takie mini odwodnienia, można powiedzieć, przy drodze. No bo tu zawsze się zbiera woda i jest właśnie ten problem. I niech sobie ona nie rozlewa się po całej drodze, tylko w tym rowku wykopanym. Ja by przerwać właśnie tą czarną ziemię do tego właśnie tego piasku i ten piasek fajnie będzie absorbował, a nie będzie ta warstwa tej wody stać tutaj, bo bo tutaj ten teren jest usytuowany tak lekko z góry i zawsze jest u mnie problem z wodą. A teraz chciałbym go Ale co, że nie ma wody w kranie? Nie ten problem. Zamiast wody leci Jack Daniels. No. A z ciepłej Johnny Walker. Bardzo dobre krany. Ty, musisz mi podać producenta. Okej. Miejscowy producent. Ale powiem tak, praca łyżką podsiębierną. Mamy też łyżki do stricte kopania różnej szerokości. Tak, do kopania różnych takich głębszych wykopów oraz do kopania, takich bruzdowania. I pod położenie linii jakichś tam wodnych, kanalizacyjnych, prądowych, czyli energetycznych, jakichś światłowodów i tak dalej. To wszystko idzie tą maszyną wykonywać. Ale ja widziałem, że Ty nawet tutaj funkcję uruchomiłeś wbijania pali chyba. No to tak tylko do próby było. Ale ogólnie ciekawe jakby, bo one są ogólnie tępe tutaj powbijane te pale. Ciekawe jakby je zaostrzył, ciekawe czy by szło wbić. No co będzie, jak się nie spróbuje, się nie dowie. Nie? Tak, no kurczę, zobaczymy. No jest parę jeszcze korzeni do wyrwania, także powyrywamy sobie trochę. Jakąś tam... Tak, studzienki są trochę do obniżenia, takie dwa zawory, które wystają dość... trochę za wysoko. Za wysoko i zawsze jest problem, bo tutaj czy do sąsiada, czy do mnie, a to jest w paście chodnika, to sąsiad mówił, czy by dało radę to właśnie opuścić. No i brat jeszcze coś mówił, że też ma coś tam u siebie do porobienia, coś mówił, właśnie muszę do niego zadzwonić, co on tam właśnie chce zrobić. Ale jest trochę tej roboty. Widzę, że maszyna marki Lowol, czyli teoretycznie chiński producent, ale jakże coraz bardziej znany tutaj na rynku polskim, wyposażony w gro, ci powiem nawet japońskich podzespołów, bo silnik tutaj mamy Yanmara. Tak, no bardzo dobre silniki, to są bardzo hydraulika, dobre. Jak sam zresztą zwróciłeś uwagę, dosyć dynamiczna taka, a to dzięki też japońskiemu producentowi jak Hitachi, jak tutaj Danfoss, światowi producenci. Tak, i powiem tak, ona niby pod chińską nazwą Lowola, ale ukryte ma mnóstwo, że tak powiem, takich dobrych, renomowanych podzespołów. Nie? A to sprawia, że maszyna sama w sobie jest porządnym sprzętem tak naprawdę. Zresztą zauważyłeś, ta dynamika obrotu, dynamika pracy ramienia, nie? No to jednak czuć, że to pracuje tak jak powinno. Nie? Dokładnie tak.
Bo my tu dalej jeszcze będziemy kopać, czy... Myślę, wydaje, że tutaj jest już koniec ten najgorszy tego. okres, Tak. ten To jest właśnie zrobiony. takie miejsce, ewentualnie tam to drugie miejsce, bo są tutaj na tym odcinku tej drogi są 2 takie miejsca i ewentualnie tam kawałek dalej zrobimy drugie takie miejsce i wtedy powinien być ten problem zażegnany. Tylko z tą czarną ziemią trzeba będzie stąd wyjechać. Coś trzeba zrobić, nie? Tak, Pozbyć się jej. To będziemy, załadujemy tą skarpówką właśnie, żeby tutaj nie męczyć się właśnie, bo gdybyśmy tu ładowarką wjechali, niestety nie mamy tego 3 w 1 tej łyżki, bo 3 w 1 byśmy ładnie to sobie nabrali do tego, lecz mamy tutaj, jakby to powiem, skorupową tą łyżkę. Tak. A tu będzie chyba lepiej tą właśnie skarpówką załadować, rachciach, ładnie ogarnięte od razu będzie, bo jeżeli byśmy to zostawili, przyszedłby deszcz i zrobiłaby się ciapa by się zrobiła, a lepiej tutaj w to miejsce właśnie nasypać tego kamienia. W to miejsce tego kamienia nasypać i powinno być wtedy ok. A wiesz, że jeszcze szereg innych elementów roboczych tutaj można sobie na tym osiągniku pomontować. Jakbyś jeszcze więcej tych słupków pali chciał pobijać, to fajną odwiertnicę można zamontować. Wiertnica, chwytak do kostki, można zamontować również taki młot udarowy, dokładnie, który tam jak jakieś stare betony, coś chcemy pozbijać, to unicestwić, to jak najbardziej też można tą maszynę w jest tym celu wykorzystać. Multum tych właśnie złączy. Ale widać, że operatora prawdziwego poznać po tym, że szybka jest szyba musi być otwarta. Tak, musi być, on musi to czuć. Tak, to musi być otwarte, musi być widać, to albo tak wychyli się. No, ja nie widziałem jeszcze w życiu operatora, który by miał tą szybę zamkniętą. Tak, no to widać od razu operatora. Takiego prawdziwego gości. To się chwyta ciach i tyle. Tak. Ale ja mogę wam powiedzieć taką małą anegdotkę, bo u nas taki jest na rejonie operator, no to jest taki wirtuoz koparką ładowarki, nie? Potrafi 2 tymi łokciami sterować tutaj właśnie tymi joystickami. Co ty mówisz? Sterować joystickami. Niczym 4 rękoma. I ja byłem świadkiem tego, świadkiem. Sterował tutaj tymi łokciami, tutaj joystickami, nie wiem jak mu wychodziło, ale wychodziło. Sterował joystickami, odpalał sobie papierosa i jeszcze w jednej ręce, tak nie wiem jak to trzymał, i jeszcze rozmawiał przez telefon. Jestem świadkiem, no kurczę, jestem świadkiem tego i jeszcze parę innych osób, które pewnie się odezwą pod tym filmem i to widziały. No, także pozdrawiamy Irka, może ogląda. Spec do ładowarki. To jest naprawdę wirtuoz. A śmieją się jeszcze, że ma takie zamiast źrenic w oczach, to ma dwa oczka do poziomicy, gdzie wszędzie robi, jak cokolwiek robi wykop czy coś. Niweluje niwelacja, nie potrzeba laseru. Tak, naprawdę to jest naprawdę szczyt umiejętności. MultiOne, lider w ładowarkach przegubowych. Mini ładowarka, która zastąpi kilka osób naraz. To co? Roboty precyzyjne tu były. To były roboty precyzyjne, gdzie już zmieniony został osprzęt. No właśnie, bo wcześniej tam przy drodze takie porowia robiliśmy. To była łyżka skarpowa. Tak, łyżka skarpowa, porowia, żeby miała gdzie woda schodzić, nie? A tu już łyżka typowo podsiębierna, tak, tutaj szersza, nawet zbyt szeroka zastosowana. Ale było jeszcze innych prac do wykonania, to już nie zmienialiśmy, dokładnie, żeby co chwilę zmieniać. Ale tu żeśmy kładli przewód od jednego słupka bramy do drugiego, nie? Tak. Chyba sygnałowy jakiś i elektryczny zarazem, tu w tym peszelu schowany. No, jedna z robót do wykonania, dalej, która była. Już zawsze coś do przodu, nie? Miał coś do przodu, nie? Tak. Step by step, jak to się mówi, krok po kroku i te roboty się posuwają, nie? Tak. No tutaj bratu też trzeba nieraz trochę pomóc. Pewno, że tak. Tamta maszyna zwinna, bo przegubowa, ale kawał luntrusa ciężkiego. No tutaj tego nie zrobimy. Tamtym na pewno. Tym nie zrobimy, nie. Natomiast z tej też było cię ciężko wyrwać, bo to taka zabaweczka zwinna, obracająca się wokół własnej osi i wokół własnego obrysu jakby dużo bardziej funkcjonalna. Tak, nie? Pod wykonanie takich robót precyzyjnych, jak to się mówi. Tutaj przy kopaniu różnych kabli czy czegoś połączeń, no to jest jakby to powiedzieć, niezastąpiona rzecz na budowie. I nieoceniona pomoc. Nie? Bo weź to kopać szpadelem. Żeśmy rozmawiali z inwestorem, bratem, no powiem tak, tygodniami by to trwało, jakby miał to wszystko szpadelkiem. No tutaj jeszcze przekopać. To wszystko, o Jezus. Roboty jeszcze jest, nie? Pogoda taka średnia, mocno bardzo średnia. Ogólnie mówią, że pogoda jest albo dobra, albo bardzo dobra. Dzisiaj jest dobra. Dzisiaj jest dobra, załóżmy, nie? Wczoraj była bardzo dobra pogoda. Także zabawka,
cudzysłowie zabawka. No, zabawka można powiedzieć, że gabarytowo, ale jako funkcjonalność to już nie jest zabawka. To porządna maszyna. To już jest sprzęt, który wykonuje no, solidną pracę. Dokładnie, robi dobrą robotę, Tak. szybko tą robotę idzie Tak. wykonać, no i przede wszystkim sprawnie, jak ja to mówię, nie? No ułatwia. Nie? Ułatwia. No to co, trzymajcie się w takim razie. To do już było następnego. tyle. Trzymajcie się. Promocja firmy Korbanek. Szukaj linku w opisie i komentarzu pod filmem. Kliknij i odbierz nagrodę, którą dla Ciebie przygotowaliśmy.